Tam bierze. No chodź, zobacz jakie zamki z prawej. Dziś zabiorę was w podróż bocznymi drogami przez kilka ukraińskich wiosek, aż do miasta Czerniowce. To trochę film drogi, ale spokojnie. W przyszłości pojawią się też bardziej statyczne odcinki. Wszystko zależy od tego, co spotkamy na trasie. Można by łatwo coś wyciąć i nie pokazać, ale po co? Lepiej zostawić to tak, jak było naprawdę. Jeśli więc chcecie zobaczyć, jak mieszkają Ukraińcy na prowincji, gdzieś między Rumunią a Mołdawią, a nawet dowiedzieć się, ile mogą kosztować małe domostwa w zachodniej Ukrainie, ten materiał na pewno was zainteresuje. Witajcie w 6. odcinku 3. sezonu odkrywania prawdziwej Ukrainy. Nie tej z komentarzy w internecie i nie tej z folderów turystycznych, bo takich folderów po prostu nie ma. Ale tej autentycznej, zaskakującej i wciąż niezrozumianej. Czas pokazać miejsca, których nie znacie i ludzi, których nikt nie słucha. W tym roku przejechaliśmy ponad 2500 kilometrów, od Lwowa przez Karpaty aż po Odessę nad Morzem Czarnym. Zobaczycie zarówno luksus, jak i codzienne życie zwykłych Ukraińców. Dotrzemy tam, gdzie kamery zaglądają rzadko, na prowincje, do miasteczek i wiosek, których nikt nie promuje. To wszystko dzieje się w cieniu konfliktu. Cmentarze pełne są nowych mogił, a niemal każda miejscowość ma twarze tych, którzy zginęli, broniąc swojego kraju. To nie jest tylko podróż. To wyprawa do serca narodu, który walczy i żyje mimo wszystko. Tam bierze. Na działkę. To musi być dobrze przeładowane. No. Tak, teta masz. Ale patent niezły, nie? No. To jest ta z tych dróg, o których mówiłeś, że jak tu 1000 walniesz, to też będzie się inaczej liczyło, no. Czy ta setka tu. Jeśli chodzi o, wiesz, te omijanki. Praca wzrokiem. No, praca wzrokiem. Patrz, bocianek. A czemu? Czy jakieś jezioro? Nie, tam nic nie ma, to co oni? Ukraina. Albo prawdziwe. No ta prawdziwa. No, zobacz jak się jedzie. Samochodzik znowu. Nie? Trawę na prąd kosi. Ale zobacz, ile ma rynny powyprowadzone za te. No tak. Bo rów leci, widzisz? No to jest takie ładniejsze. Trochę. Czyściutko czyszczą, grabią, zmiatają. Tu się ciężko jedzie. Kobicie, starsza kobieta. O, też rynna, no wyprowadzona za dom. Oj, u nas to już taki podatek by był, za te rynny, nie? Dopiero teraz Na taki karak. to byś tak zapłacił, że o jest. Widać, wody mają dosyć tam. Jak już się pozbywają z swojej ziemi. Taczkę można kupić. Łada 4-drzwiowa. Ten jakie zadaszenie walnął. Ja bym w życiu tegoś takiego nie zrobił. Widziałeś? Portal do domu. Tu musi często padać. Taki mój wniosek jest. Po przejeździe tą miejscowością. Może być. Nie no, zobacz, nawet sobie zrobił ten portal aż od wejścia do końca domu, żeby sobie zrobić taką pleksę. Patrz, tutaj jakiś rynek pewnie się odbywa, albo był kiedyś, dawno temu. Nie? Drogi są w złym stanie, ale domostwa zadbane i w dobrej kondycji. To dobry obraz Ukrainy, w której państwo nie radzi sobie z infrastrukturą, ale ludzie swoją zaradnością potrafią stworzyć sobie całkiem dobre warunki życia. Warto na to zwrócić uwagę, jak akurat jedziemy przez te wioski. Zobacz, jakie to złote. Złota iskra. Apteka. Dzika rzeka. Ja ci powiem, może tak się bogacą teraz na tej wojnie.
mówisz? Jak to u nas po trójce po 2,5 tysiąca za sztukę. Biorą. Tutaj to już trzeba gdzieś się wjebać. Nie? No tutaj to są drogi takie fajne. No. Ale to są takie, że tak, niektóre to by tam trochę dobiły, nie? Już nie patrzę do... A ja nie. Akurat tam dobrze wyszło. Ale ledwie. Taka zmyłka była tam. O, zobacz, jaka ładna. Niemieckie napisy z boku. I czcionka niemiecka, jak mówią. Gotyk. No, ten gotyk, tak, dokładnie. Dobrze mówisz. Patrzcie, jakie ławeczki, jakaś szkoła albo coś. Pielęgniarki może, białe kitelki. Nie? Jakąś szczykawą by nam walnęli w dół. Nie, tutaj jest klimat naprawdę taki już... Takiego jeszcze w życiu... Ukraiński. No, takiego nie widziałem. Też jest dla mnie pierwszy raz. Łada. Jest jakiś może weteran na wózku. Nawet na pewno może. Nie? Ale patrz, ludzi nie ma. Nie, tutaj jakoś... Mi się wydaje, że za ciepło jest. Trochę, wiesz? Taka ciekawostka. Sam nie mogę w to uwierzyć. Na YouTubie jest dużo ogłoszeń agentów nieruchomości. Ze sprzedażą takich domków na wsi. Nie są to kozackie domy, jak widać, ale z ogrodami, garażami i jakąś działeczką. I są to ogłoszenia blisko Lwowa, a ceny po 10 do 30 tysięcy złotych. Przecież za to kuchni u nas u stolarza nie dostaniesz. Trudno w to uwierzyć, a filmy są świeże, niedawno dodane. Niech Ukraińcy napiszą w komentarzach, czy to jakiś skam, czy inne oszustwo, bo to chyba niemożliwe. метрів. Комунікації, електрика, газ, вода, а також СЕП. Село тихе і невелике, з хорошим. Далі суміщений санвузол з повнорозмірною ванною, унітазом, умивальником. Виглядає дуже гарно. Вікна металопластикові. Документи готові до переоформлення. O, to jest... Tu będzie horror, co? A, Cieszyłem, że cień, kurwa. a lochy takie widziałem? No. Nie, ja pier... To jest drugi poziom już. Gry. Szczęście tak dużo nie ma, nie? Ale jak będzie jedna, to konkretna. No są takie, są. Na pewno bardziej tu na środku trzeba jechać, jak jadę, nie? No to już tam znowu jakąś dziurę zahaczył. Słucham? Coś tam znowu miałeś dziurę? No, znaczy nierówności. Aha, myślałem, że wpadłeś tam. Cały czas asfalt czuć, nie? No. Powiem ci, że ja nie czuję. Może to twój motor się topi. O nie, tak serio ci mówię, nie czuję. Nic. Albo ty mnie czujesz. Może mi się buty topią już, kurwa, to... Ale że to wiesz, stopy pyta się, że nie czułem. No. Dobrze mówisz. Bo tak jest. Ale to gdzie ty ludzie się pociali z tych tu domów? Przecież jeździmy tak długo. Wybitnie, ja. Tu jeździmy dużo, nie? I tego takiego nie było zjawiska jak tu. Nikt nie idzie, czy... No nic. Pranie wisi, wszystko, ale co? Tam Żeleński tam wczoraj coś opowiadał, może to wiesz. Słuchaj, może tu jest zasięg jakiegoś już radioaktywnego. A co, może tak nie być? A skąd będziemy wiedzieć?
No byś się dowiedział, wiadomo, przez telefon. Tutaj fajny, nie? To. Zobacz. Taki klimacik zrobiony. No coś zawsze zadbanego, coś pomyślane jest, nie? Niby tam drogi nie ma dobrej, ale coś tam gdzieś... Czy historyczny, czy coś, jakiś skansenik. Patrz, o. Nie wiem, co to za samochód. Tesla to nie było. O, tutaj jaki płot ma ładny. Jaki taki, ty, jak z bram, nie? Ty zobacz, jak z bram. Patrz, panele do bram same kupić i płot zrobić z tego. Jest i sklep. Ładny sklep taki też. Estetyczny. Tutaj jakieś rysunki są. Rzadko kiedy były. Dobrze, że ty za mną jedziesz, to jak coś bym zgubił, to byś widział. Tak. O, fotowoltaika. I też najazd był, widziałeś? Tutaj jest jakaś kontrola, czy waga, po prostu waga to była chyba, nie? Waga. To mniej więcej takie są tu miejscowości, jak tak pokazują, jak ich tam bombią, nie? Nieraz. To takie coś, tak ten deseń, nie? Tak kojarzy mi się to tak po prostu. Jak pokazują, czy z góry, czy tam gdzieś, te wioski. Wtedy tu, ci z tej strony wsi, ci z tej, i te wszystkie domy wchodzą. Ja nieraz oglądam. O, patrz, masz tutaj. Na froncie już samochód. Buduje. Słuchaj, pewnie z darów, ale dom buduje. Może. Nie? Może był niepotrzebny. To jaki domek? Tam jakieś dzieci były, to trzeba uważać, ale to tam na mnie wbiegną. No te dziury muszę uważać. Znowu sklep, ale sklepów, nie? Co kilometr sklep. Co kilometr sklep. No chyba tu jedziemy, co? Po tej drodze nowej. Patrz, tutaj znowu jaki budynek ciekawy, nie? Taki mi się z Syberią tam to kojarzy, tak jak nieraz oglądam, jak na Syberii był. A ten fajny dom zrobiony, też takie płot z bram z tych segmentów. No takie ciekawostki są, no. Jedzie na skuterze ktoś. Jaki czerwony napis, to już w ogóle, nie? Skojarzenia takie sowieckie. Ale zobacz, ile tych kościołów jest. Co jeden to lepszy, nie? Co parę kilometr, dwa przejedziesz. Kobitka też taka jeszcze ta dupa i chodziła stara. Na tym skuterku. I sobie jechała. Ale nawet mało na skuterkach jeżdżą, nie? Tak u nas to na wsi to od cholery jeździ. A tutaj jakoś tak nie widzę. A to blisko do tych sklepów mają, bo co chwila sklep. I wiesz, dużo jest tej komunikacji. Te przystanki to autobusy chodzą. To nie muszą wszyscy skuterów kupować. A to są tanie, grosze się tam płaci, wiesz, w tych marszrutkach. Takie śmieszne pieniądze takie. Ta wybia. Ale to jest Tawia czterodźwiowa? Nie, to Łada. Myślałem, że Tawia czterodźwiowa, no takiej nie było. Te płoty to po prostu tą całą miejscowość ohydzają, nie? Zobacz. No wygląda to żałośnie, te płoty. To w ogóle jest jakieś kuriozum, nie? To się nie dziwię, jak oni przyjeżdżają do nas, to opowiadają o tych rzeczach. Jeszcze takie ładne, to jeszcze tam pół biedy, ale te takie byle co, to tam... Ale każdy inny płot. Płot to jest część wszystkiego. Jakby więzienia były, nie? Ludzkie takie. To wygląda, to ładny dom taki mały zrobiony. Jakiś wynalazek jedzie.
Też jakaś fajna kobieta jechała tym Mercedesem. Taka blondyna. Tam ciemne szyby, nic nie było widać, ale było widać, że to już Ale taka... wyobraźnia podpowiada szufladkę. No tak, tak. Dokładnie. Róże. Mogliśmy jakiegoś boomboxa wziąć. To ty na górę, nie? Dobra. Żiguli. I dwóch na stojaka. Ale takie odstępy ulicowe, nie? To takie są inne jak u nas na wsi, nie? Tak. U nich nawet w małych wioskach jest szeroki. Ten taki między domami. Zawsze tak było. I tu ich chyba prądu nie odcinają, bo zobacz to fregatów tutaj. Tak naprawdę to my już tak na tym wyjeździe to kawał tej Ukrainy zobaczymy. Jakby nie było. Z tego wynika. To jest taka jeszcze nie zasiedzona. Bo tyle tu miejsca, nie? Wszędzie. Patrz. Jaki kolor, nie? Ale trzadko. Ale kolor, co jeszcze? Mosty. Ja pierdzielę. Jest, kurde, nie? Co to za rzeka? Nie wiem. Może ci powiem. A nie, chcę się patrzeć. Bo mi się podoba. To już nie jest Dniestr? Nie Ta wiem. rzeka to Prut, jedna z najważniejszych rzek Karpat. Swój początek bierze wysoko w górach Hoverli, a następnie malowniczo przecina Ukrainę, Mołdawię i Rumunię, zanim wpłynie do Dunaju. Od wieków Prut był granicą, szlakiem handlowym i źródłem życia dla mieszkających nad nim ludzi. Widzisz to? Zakaz zasobu. Jedziemy, bo za nami samochód jedzie, już żeśmy go schamowali. To są odkrycia geograficzne. No nie dla okalesów, nie? No. Nikt nas nie może popędzać. Nie gódź się na takie rzeczy. Tak, przypierdoli i na dogadanie. Patrz, co tutaj się dzieje. Shooter. Na rowerze poprzedza. No niech jedzie. Delikatnie, żeby ci nie rzucić kamienia. Nie? Sychopon to może być mały problem. To nie są łysopony, to są nowe. Ty się nie znasz, ja sprawdzałem, patrzyłem jeszcze. Chyba, że tak ja je zużyłem na te 8000. Co przejechałem. Mogą lekko być zużyte, wiesz? Może ja. Znowu mamy jakąś miejscowość. I też coś tam jest wybudowane. Czerwone. Aha, dzięki. Dzięki. A tu już ludzie są. No, tu już jest jakaś miejscowość duża. Kurde, nie wiem jaka. Śniatyn to malownicze miasteczko w obwodzie iwano-frankiwskim, jedno z najstarszych na Pokutiu. Położone nad rzeką Prut, znane jest z bogatej historii sięgającej średniowiecza. To tutaj można zobaczyć jedną z najwyższych w Europie wież ratuszowych, liczącą ponad 50 metrów, która od wieków dominuje nad panoramą miasta. Śniatyn zachwyca zabytkowymi cerkwiami, kolorowymi kamienicami i spokojną atmosferą małego galicyjskiego miasteczka. Choć nie jest duże, kryje w sobie ducha pogranicza kultur ukraińskiej, polskiej, ormiańskiej i żydowskiej, które przez stulecia współtworzyły jego wyjątkowy charakter. Na co? Spieszyć. Łada, Wołga. Łada. Tu pisze, że korek jest. Tu jest coś, dziewczyna sprzedaje. Widzisz? Aptekę. Do apteki nie potrzebujesz? Jakby kawę sprzedawała, to bym się zatrzymał, ale... To jest prosto, 24 km tym szlakiem. Ciepły. 26 stopni pokazuje mi na silniku. Znaczy na liczniku. Mi się ciągle wydaje, to nie, kto to jest na tych pomnikach często taki? Ten jest? Bandera, o kur... Nie? Tak. Ale też ciekawa miejscowość, nie? Bardzo Jaka ciekawa. przejrzysta, taka tu małe te kamieniczki, nie? Kurde.
No to nie do podrobienia u nas. Tak jest. Coś takiego jest. Tu synagoga, to wiem, że nie synagoga, ale chyba kiedyś była powiem ci, że kiedyś chyba była synagoga, bo to wyglądają jak kamieniczki takie żydowskie. Ale serio ci mówię, tak mniej więcej wyglądały w tych miejscowościach, co najwięcej Żydów było. Te takie oni mieli kamieniczki takie małe. Wszędzie. To ci mówię 100%. I może i synagoga była tylko wysadzona. I teraz jest cerkiew. Tam jakiś był pałacyk. Zamek taki. Tu jaka willa, ty widziałeś to? Gdzie? Z lewej. O! Ty. Hotel. Co? To nie, to chyba nie hotel. Kosiarki. O, będą chyba góry z powrotem. Może będzie. Będą chyba góry, no nowe góry teraz. Pamiętaj, nowe góry. Ale jak? Chuj wie jakie. Ten tu się bawi dronami, widziałeś? Na plakacie. Tam jakiś serwis z tyłu. Ciężarówki, to świek przy domu se poustawiał, widziałeś to? No. Ja pierdzielę. Musi mieć zjebałe pod ciężarówek. Nie? Nie, ale były na sprzedaż to. No to też pewnie. Biznes to biznes. No. 100. Przyczepki były. Second Land, taki duży, ty widziałeś? Second Land tam był. Tutaj ktoś sobie wybudował, ty. Za dużo miał pieniędzy chyba. To budował takie coś. Nie? Nie wiem, czy tu bokiem jechać? Nie? Nie, ma być stop, wiesz, kontrol. Aha. Nie wiem. Mogłem tą kamerę jeszcze tak wziąć, odkręcić i do tyłu przesunąć. To młoda dziewczyna. Dobry. Chociaż jedna dziewczyna była policjantką. Wszystkie powinny być policjantki. Ja uważam. Tak. A ty? Oczywiście. No. To jeszcze ładnie ubrane w spódniczki, kurde. A, jak w Żeby były Słuchaj, śliczne. tak jak w Korei Północnej. Takie powinny być poubierane, takie spódniczki. A ten co tutaj? Szczydołady? Szczydołady. Tu też te rynny. W Polsce też tak machają, nie? W sumie. No, nierzadko. Mnie Dzieciaki tak. często się zdarza. No wiem, że nie. Dziwna kobieta jakaś. Tu jaki dom ozdobiony. I to raczej pięścią. Aha. Pierwszy traktor widzę, ty. Chyba na Ukrainie taka. Może nie pierwsza, ale nie pamiętam. W końcu się do roboty wzięli chyba. Gdzieś. A najlepsze jest to, że jak ci wpadli, a potem jak zaczęli maszyny wywozić, nie? Wiem o tym, wiem. I te traktory nowoczesne, kombajny i tak dalej. A fabryki wszystkie traktory podłączały. A, Chyba ich nie uruchomisz z ten. patrz, krowa jeszcze nas się nam. Bo zdalnie możesz go uruchomić i nikogo go nie zapalisz, nie? Rozumiem. I na złomku możesz wyjebać na części. No i dobrze zrobili. Ja tam trochę też słyszałem o tym, to tak daleko jak leci, te były na GPS-ach, tam w Rosji. Na te 50 to jeszcze patrzysz, czy już przestałeś? A widzieć widzę. Pokazuje nawigację. Aha, to jeszcze, bo to dlatego tak widzisz. Tylko nie gadaj, że Niemcy. Niemcy, Niemiecka rejestracja. cały samochód pełen ludzi. Ja myślę, że to Ukraińcy, nie? Na niemieckich blachach. Ale niewymeldowany samochód jest. No wiem, ale... Z Niemiec nie sprzedasz samochodu, żeby nie wyjechać. Ja wiem, Niewymeldowany. ale no to mówię, może co mieszkają Ukraińcy, przyjechali tu. I kobieta jedzie albo kto, bo to tam odwiedziny, nie? Tak jak na polskich. Z lewej strony zbożownik chyba. Stary taki. Tu. Widzisz? To Urbex. Hasał. Zobacz. Ja nie widziałem ani jednego. Słuchaj, a ten, patrz jaki pomnik.
ojczyźniany pewnie. Ten. Mówię, a ten z PKS-owską głową to wszystkie kurde. A zaś, kurwa. Ja już chyba wiem pomału, czemu mnie tak ten z nos swędzi, wiesz? To mi chyba łzy lecą, tak, te stążki. I dlatego mnie co jakiś czas swędzi. Bo rękawicą to nigdy nie czuję, nie wiem, nie? Ale zauważam. Tak. To kobieta jechała, to były Ukraińcy. To kobieta bidalka przyjechała do odwiedziny z emigracji. To nie wiem, jakieś skrzyżowanie, aż mnie wystraszyło. Nie? Czuję, jakie pałace są te z tyłu. Tam same jakieś... Co oni mają z tymi pałacami? A tu jest jakiś sklep dobry. Może tirówki będą? Co? Jak u nas Ukrainki stoją, to kto stoi? No właśnie. Nie, bo taki wiesz, ci powiem, klimacik jest tu, nie? Właśnie na tirówki. U nas by tirówki stały tu. Na tej drodze, moim zdaniem, a ty? Zobacz, są te pobocza, nie? Szerokie takie. Tu się klapa automatycznie podniosła w tym samochodzie, a ja myślałem, że jakiś samochód się do góry podnosi, ty, z daleka. A, przepuszczę kobietę, tak, damy radę, nie? I teraz jedynkę znaleźć. A jakbyś miał automat? Nigdy w życiu. Ja jak kupiłem ten swój pierwszy 125, to nie umiałem w ogóle, nie wiedziałem, jak się biegi zmienia. I mi taki przywiózł, no szwagier mi przywiózł. I wtedy mówię, dobra, jedziemy teraz, on za mną jechał z tym motorem. Mówię, jedziemy teraz i... Zatrzymują się oni? Na takim czymś? Chyba nie bardzo. No i tam takie, wiesz, na jakąś ulicę pojechaliśmy i daj mi, mówię, nie, ja zaraz zobaczę, nie? Pierwszy raz. I paf, mówię, dobra, już szwagier, już do domu cię zawiozę, mówię. Już koniec nauki, ty nic mi nie mów. I od razu wiedziałem. Sam się nauczyłem. O, ładna dziewczyna, taka z działkiem. Wyginała, już się tamtego, nie? Jak można tak tyle jedzie mężczyzn się wyginać i tak robić, takie tam, o. O, płókninę. To już cywilizacja. Jak już wykładają pod tuje. Oni też wszystko z tych zachodów, z tych Polski to poprzywożą, te mody nasze. Na te ogrody i wszystko. Ten miał kupę cegieł i Mercedesa, widziałeś? Do sprzedania. Na razie stacji jest pełno, nie? Słuchaj, na razie są co 500 metrów, jak to mówią. Tutaj jakiś duży serwis jest, o, samochody wyjeżdżają duże. Tam palmy u góry takie, widziałeś? Samochody stoją. Fajny jakiś, fajny serwisik jakiś taki. Oligarcha motoryzacyjny taki. I motel przed od razu? No mówię, wszystko miał. Wszystkich biznesów się schwytał. O, tu basen do sprzedania. Tam z tej Odessy ogólnie to jest droga dobra, wiesz? Do samego Lwowa idzie. Taka, wiesz... Ale ja podejrzewam, że my teraz nie jedziemy. No, to tam dużo ludzi mówiło, że Odessa, Kijów, nie? To jest super odcinek. Kurwa, To dało, kurwa. dupa mnie zabolało. Tutaj flaga jeszcze nie wybudowali. O, jest policja. Jechała tam już.
To ktoś się gdzie oni tak jeżdżą, ciekawe, z tymi sygnałami. Nic się nie działo za nami tam. Ale zobacz, żadnych wypadków, ani nic żeśmy nie widzieli, nie? W Polsce, Szczęście. słuchaj, w Polsce byśmy widzieli już ze 2-3. Ale ruch, wiesz, No, jest ruch. zawsze tak jest. Gdzieś tam jakaś stłuczka, gdzieś tam policja coś stoi, coś wyjaśniają. A nie, no ja widziałem, była jedna. Była? Jedna To widziałem. ja nie widziałem. To jak to... Pierwszego dnia. Aha, Było. a to nie zauważyłem. Fiat stoi tam, nie, nie, myślałem, to Łada jest. A taka trochę inna, myślałem, że to będzie Fiat. Chodź, zobacz, jakie zamki z prawej. A? Ukraińskie. Kurde, tam by po tych uliczkach to bym pojeździł, co? Nie bardzo, nie? No nie, bo chcę jak najwięcej zobaczyć, ale to wiesz. No dobrze, dobrze. Cię trochę zobacz muszę. A u mnie się już komórka wyłączyła. Właśnie. Jak zwykle. Czerwonice. I to tyle w tej części, bo szkoda tych Czerniowic na samym końcu odcinka. To fest ładna miejscowość z wieloma zabytkami, więc w następnym odcinku pewnie ona, choć im Kamieniec Podolski i tak dalej. Dziękuję i pozdrawiam. Małe pytanko, a może chcielibyście Kowalskiego wysłać do Chin? Choć za Chiny w to nie wierzę, ale cóż, szkodzi spróbować? Finansowo nie podołam, ale z wami to może i tak. Link do zbiórki w opisie filmu. Z góry dziękuję.